Cześć kochani, znowu Was wita Janusz Dąbrowski na kanale Barwy Zdrowia i jak zwykle raz w tygodniu, mam nadzieję, że to będziemy to przedłużać, Michał Miodoński, coach. Mówiłem już w poprzednim odcinku, że nie przepadam za tymi nazwami, ale Michał już przyzwyczaił się, że ja tego nie lubię i traktujemy się normalnie. Dobrze, będzie coachowanie. Michale, w poprzedniej audycji mówiłeś między innymi o hipnozie, czyli o tych zjawach, o tych duchach, o tych ciałach lewitujących, o tym, że leży facet na kozetce i hipnotyzer mówi, a teraz pognacz sobie jak kurka, więc ko, taki robi i tak dalej. Ja oczywiście prześmiewczo, bo jestem prześmiewcą, ironistą, i tak celowo prowokuję, że to nie o to zupełnie chodzi. Tu chodzi o bardzo poważną naukę, którą można wykorzystać z pożytkiem dla każdego z nas. Po to, żeby nasze życie było lepsze, nie tylko łatwiejsze, ale żeby było lepsze po prostu pod każdym względem. I słuchaj, myśmy w ogóle w takich wolnych rozmowach, Michał, a w ogóle cześć, witam cię. Cześć, witam i witam Tutaj serdecznie wszystkich słuchaczy. Rozmawialiśmy również o edukacji domowej. Ty wspomniałeś przecież chyba w pierwszej naszej audycji, spotkaniu, że twój Tak, syn, poczekaj, jak ma na imię, bo nie pamiętam. Adam. Adam, prawda? Jest na takiej edukacji domowej. Po kilkunastu latach wróciliście z UK, czyli z Great Britain. Najwyżej poprawisz moją pronunciation, wymowę. Co prawda ja w tej No chwili i już zaczynam słuchaj, grać po amerykańsku. ja co najwyżej mogę poprawić to, że tam wcale nie jest tak great, jak niektórym by się mogło wydawać. Aha, nie jest tak great, czyli nie jest taka, Nie. Wielka Brytania już nie jest taka wielka. I bardzo dobrze, tak prawdę mówiąc, ale wróciliście do Polski, byliście w Anglii kilkanaście lat no i Adaś nie poszedł do szkoły. No i dobrze. I wojewoda jaką karę finansową wam nałożył dla was, że nie chcecie kształcić dziecka? Nie nałożył. Ja powiedziałem, że ja kształcę tylko sam, a on powiedział, że nie ma sprawy, tylko raz w roku mi raport przyślij. Rozumiem, czyli jest pełny system takiej edukacji po prostu i sprawa załatwiona. Dobrze, a teraz mi powiedz, ale musiałeś ty stworzyć jakiś system indywidualny, czy raczej podpiąłeś się pod jakiś system, który istnieje? W Wielkiej Brytanii mam opcję, bo mogę stworzyć sobie swój autorski program edukacji i edukować według niego, a mogę Mhm, korzystać z podstawy programowej, która tam obowiązuje. mhm. W Polsce takiego luksusu nie ma. W Polsce trzeba korzystać z podstawy programowej, a po godzinach można dopiero robić te rzeczy dodatkowe, które chce się robić z dzieckiem i uczyć tego wszystkiego, czego się chce dziecka nauczyć dodatkowo, czego szkoła nie uczy. Tak, Czyli praktycznie wszystko, co jest w życiu potrzebne. tak. Czyli w No, dalszym ciągu mamy tutaj pewne ograniczenia, bo my jako państwo wiemy najlepiej. Dzieci są naszą własnością. Na razie jeszcze nie, ale wiecie co, że czasami mam takie wrażenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o medycynę, bo mhm, tutaj to jest też moja, że tak powiem, mój obszar, moja dziedzina. Znaczy ja nie jestem oczywiście lekarzem, nie jestem medykiem, ale widzę to, co się dzieje z dziećmi że państwo przy pomocy medycyny zawłaszcza sobie nasze dzieci i zmusza nas do pewnych zachowań, które wcale nie wpływają na zdrowie dziecka. Wprost przeciwnie, ale tutaj ja na razie ten temat zostawiam, bo mnie mhm, kusi bardzo o nagranie ja pewnego wiem. odcinka, ale będę musiał w formie bajki to nagrać, bo już Mhm, mnie dwie audycje swego czasu wycięto po prostu za nieprawomyślność i tak dalej, ostrzeżenia miałem. No więc nie chcę się znowu bawić, bo szkoda byłoby kanału, tak? No mniejsza z tym. oczywiście. Michale, dobra, okej, w porządku. Dwóch byłych belfrów będzie rozmawiać o edukacji. No ja też byłem taki trochę niepokorny. Byłem też dyrektorem dużej szkoły przez 6 lat, 1200 uczniów, setka ludzi załogi. Okres bardzo trudny. Między innymi jednym z moich wizytatorów był
pewna sławna postać, pan Jarosław Zieliński, ten taki znany, któremu policjanci cieli konfetti, takie inne historie. Nie chcę teraz tego wspominać, bo to były, no trzeba było, że tak powiem, umieć, że tak powiem, poruszać się tam, no i, ale jednocześnie nie pozwolić sobie na złamanie kręgosłupa. Ja tylko kiedyś powiedziałem w rozmowie z nim, ja dyrektorem wcale nie muszę być. To nie jest żaden stołek, to nie jest żadne stanowisko, to jest ogromna odpowiedzialność, a nauczycielem byłem, jestem i będę. Czy się komuś to podoba, czy się nie podoba. A to tak jak ja. Nad moim postępowaniem, ale to mniejsza z tym. Coś tam zostało przyjemnego w pamięci i tak dalej. Dobra, powiedz, skąd się wziął ten pomysł na edukację domową Adama i jak wy go z Moniką, ze swoją żoną, powiedziałeś, że ona jest wiedźmą. Tak, ona jest Czyli zdecydowanie wiedźmą. taką kobietą, która wie. Jak żeście Tak. ustawili ten system? Słuchaj, pierwsza podstawowa sprawa, ja bym na niewiastę nie miał czasu, bo bym jej musiał wszystko mówić. Czyli ja wolę wiedźmę, nie? Bo wolę, żeby już wiedziała wszystko i już tylko omawiamy, w jaki sposób realizujemy ten plan i sprawa załatwiona. Także myślę, że bardzo dobrze żeśmy to sobie ustawili, dlatego że każdy ma swoją strefę działania i w razie jakichkolwiek wątpliwości, to po prostu my otwarcie na ten temat rozmawiamy. Co mi się nie podoba i dlaczego. Albo co robię w taki sposób i dlaczego. Także tu pod tym względem powiem tak, dogadujemy się. Jest to związek idealny. Dyskusje bywają burzliwe, ale związek jest idealny. Ale zaraz, jak to dogadujecie się? To ty jej pozwalasz mieć własne zdanie, Monice? Mhm. O cię jasny gwint, zaskoczyłeś mnie. A to No. zaraz, to nie ma tak, że to mężczyzna jest głową domu i on decyduje o wszystkim? A to nie mówią, że kobieta jest szyją? A, zapomniałem o tej drugiej części, No, przepraszam, no. faktycznie. A, no Wyleciało właśnie. mi. Za długo jestem singlem. Co prawda Widzisz. zajętym. No i taka jest najlepsza wersja. Nie, słuchaj, ja zawsze traktowałem to wszystko jako związek partnerski, czyli mamy być partnerami. Nikt nie ma być powyżej kogoś. Tak. Mamy wspólnie podejmować decyzje i wspólnie ustalać, w jaki sposób będziemy ponosić konsekwencje tych decyzji, na jakim poziomie. I ja powiem tak, to była, można powiedzieć, moja inicjatywa, żeby dziecko nie szło do szkoły. Mhm. Ja chciałem prowadzić edukację dziecka na swój sposób i po omówieniu tego Monika nie miała nic przeciwko temu. I jak do tej pory powiem tak, wszystko nam szło bardzo dobrze. System polski nam trochę zamieszania narobił, muszę przyznać. Ale jak się za dużo zamieszania narobi i się za bardzo wkurzę, to po prostu się spakuję i pojadę z powrotem. Powiedz, z czym były zamieszanie? Słuchaj, zamieszanie jest takie, że tutaj jednak trzeba tą podstawę programową wziąć pod uwagę bardzo poważnie i ta podstawa programowa jest podstawą tego, co rzeczywiście urzędników interesuje. Mhm. Ich nie interesuje dobro dziecka, ich nie Tak. interesuje rozwój dziecka, ich nie interesuje indywidualne podejście do dziecka, ich interesują tabelki, ma się zgadzać, ma być w normach. Tak. Tak jak z tymi bananami, które tą krzywiznę też muszą mieć w normach, tak nasze dzieci Kąt też wsi muszą musi mieć być wszystko w normach. zachowany w normie. Zgadza się. I tutaj jest to, co prawda, też do przeskoczenia, bo można zrealizować tą normę, która, nie czarujmy się, no jest i tak potrzebna i muszę mieć jakieś wskazówki, żeby wiedzieć, czego to dziecko ma się nauczyć i co ma opanować. Ale tu nie chodzi tak bardzo o to, co, tu chodzi o to, w jaki sposób. O jak właśnie. I ja widzisz, ja już lata temu, co prawda już byłem wtedy nauczycielem, nie, w zasadzie byłem na studiach, jak się zacząłem interesować tym, jak się rzeczywiście lepiej uczyć. Ale Zacząłem się poczekaj, ty uczyć, masz jak się wykształcenie uczyć. pedagogiczne?
Ja mam wykształcenie pedagogiczne, tak. A, to się kochany różnimy, bo ja jestem magister, inżynier, mechanik maszyn rolniczych, konstruktor. Co prawda nigdy nie konstruowałem, znaczy na studiach robiłem pewne projekty, ale później nie. Pierwsza moja praca to była od razu praca w szkole rolniczej w Bielsku Podlaskim, w zespole szkół rolniczych. Zostałem wrzucony na głęboką wodę, musiałem nauczyć się eksploatacji maszyn w ogóle rolniczych, bo ja nie miałem pojęcia, ja zajmowałem się no, wszystkimi tymi sprawami związanymi z konstruowaniem, z obliczaniem, wytrzymałością materiałów, takie inne historie, z mechaniką na zupełnie innym poziomie, a tu trzeba było konkretnie, jak pracować z maszynami, o czym nie miałem zielonego pojęcia, więc to była charuwa nieprawdopodobna. Dobrze, ale wracamy do tematu. Widzisz, tak, bardzo dobrze, że o tym mówisz, dlatego że ja uważam, że szkoła ogólnie, system edukacji w taki sposób właśnie szkoli nasze dzieci, uczy ich bardzo wyrywkowo. I one nie potrafią łączyć wszystkiego w całość. Dlatego ja stwierdziłem, ja smolę Tak. przedmioty, ja zrobię bloki edukacyjne. I ja mam bloki podzielone na językowy, przyrodniczy, techniczny, życie człowieka, czego w ogóle w szkole nie ma praktycznie, blok społeczny, czego też w szkole nie ma, blok ekonomiczny, czego też w szkole nie ma, nawet na kierunkach ekonomicznych to słabo jakoś tam wygląda, i blok rozwojowy, no bo jako coach, jako trener rozwoju osobistego nie wyobrażam sobie, żeby moje dziecko nie pracowało nad samoświadomością Mhm. od najmłodszych lat, nie? Bo czemu ma pozostawać w tyle, kiedy może poznawać siebie i poznawać techniki poznawania siebie od najmłodszych lat? Tak, tak. Także tak to skonstruowałem i połączyłem to w taki sposób, że w tym bloku językowym, no, u mojego dziecka w ogóle sprawa była skomplikowana, bo on bardzo chorował, on przestał mówić, on miał komplikacje zdrowotne różne i w ogóle. Także miał być językiem wiodącym polski, ale jak już Tak. zaczął mówić, to naturalnie zaczął mówić po angielsku i nie chciał mówić po polsku, a O, my, to był ciesząc problem. się, że w ogóle się z nami porozumiewa, żeśmy na to przystali. Jasne. Dlatego moje dziecko teraz dopiero się języka polskiego uczy. A W Dasi ile ma lat w tej chwili? 9 skończone. 9 skończonych, rozumiem. Także angielski jest tym głównym językiem, no i w bloku językowym są oczywiście, jest dodatkowy język, teraz dla niego to jest polski. Mam zaplanowane, jeszcze nie wprowadzamy języki świata, żeby wiesz, zwroty grzecznościowe i Jasne, tego typu jasne. stwierdzenia znać w różnych językach, tych Tak. najbardziej popularnych. Mam element języków starożytnych, tych na podstawie których nasze języki się tworzyły, Tak. czego praktycznie uczą tylko i wyłącznie na filologii, a nie uczą tego w szkołach, gdzie to można, gdyby chcieć, można to naprawdę bardzo fajnie, ciekawie pokazać i również w rozwoju osobistym pokazywać pochodzenie Tak. jakichś słów, żeby wyjaśnić lepiej ich znaczenie. Także to w moim Tutaj bloku wtrącę językowym ci się, jest wzięte pod słuchaj, w uwagę. Ogólniaku, jak byłem, no zamierzchłe czasy, Mhm. uczyłem się jeszcze łaciny. Oczywiście wówczas my, moi koledzy, koleżanki, koledzy, uważaliśmy, że to bzdura, po co nam ta łacina, w ogóle głupota, strata czasu. Ale wtedy byliśmy głupi jak nogi stołowe i dopiero chyba po skończeniu studiów, czy nawet na studiach, zacząłem rozumieć znaczenie łaciny, klasycznej łaciny. No miałem taką naturalną łatwość zapamiętywania i tak dalej. No jestem 22 numerologiczną, to one mają to do siebie. I po prostu zacząłem rozumieć, że prawdziwe nauczanie powinno się opierać również na klasyce. Już nie mówiąc o tej Mhm. łacinie, ale również o filozofii. A to tak, Filozofia. też jest ujęte, ale w kolejnym, w jednym z kolejnych bloków. Mhm. Ja w każdym razie w tym językowym mam też jeszcze jeden dodatkowy język tam. Mam gwarę i jej elementy, czy slangi w zależności od języków, bo są, Coś wiesz, różne takiego. akcenty, sposoby mówienia. Uważam, że to też warto poznawać, bo ja akurat jestem z Górnego Śląska i ja po śląsku nie mówię. Jak ja A to zaczynam ty mówić jesteś po taki śląsku, to Hanys, rodzina się ale ze mnie bez śmieje. umiejętności. Tak, ale mówię, ja byłem tak uczony języka polskiego,
żeby nie być wytykany, że mówię po śląsku, że się tak nauczyłem polskiego, że jak ja zaczynam mówić po śląsku, to rodzina się śmieje ze mnie. No tak, jasne. To znaczy, ja też jestem z Podlasia i ja troszeczkę śledzikuję, chociaż jak no, normalnie mówię te swoje prelekcje czy wykłady, to raczej nie popełniam tych błędów językowych, tej wymowy, z której by się ludzie śmieli. Ale u nas dużo ludzi śledzikuje, bo my na wschodzie, na Podlasiu. O, No dałem a taką próbeczkę. próbeczka, no ja nie będę dawał próbeczki, nie na nagraniach, bo w każdym razie, wiesz co, ja w tym bloku językowym jeszcze dodałem wystąpienia publiczne, czyli ten storytelling, opowiadanie Jest. historii. Rewelacja. I uważam, że to jest ważne i tak, żeby przybliżyć, tylko wymieniam wszystko. Tak. Ale słuchaj, tutaj Cię pewne rzeczy też zainteresują, bo blok przyrodniczy mam. I tam mam omówiony świat roślin, świat zwierząt, biologia i ekosystemy świata, Mhm, mhm. geologię, kwestie klimatu i geografii, uprawę roślin i permakulturę. Pewnie znasz to słowo, nie? Oczywiście. No wiesz co, to jestem pełen podziwu. I słuchaj, i myśmy z synem w ramach edukacji domowej, jak mieliśmy jeszcze w Wielkiej Brytanii ogródek i budowaliśmy kompostownik sami, także od razu był Niesamowite. blok techniczny zahaczony, bo była budowa, zanosiliśmy, przerzucaliśmy odpowiednio, wszystko tam było zrobione. Mieliśmy w tym swoim małym ogródeczku trochę warzyw, kilka grządek, także tam przebiegała edukacja, A ogólnie przy rzecz okazji biorąc. umiejętność posługiwania się młotkiem, wbicia gwoździa, siekiera, piła, takie Tak. obcęgi czy szczypce, płaskoszczypy, takie, no, gdzie chłopak czy w ogóle dziewczynka też do różnych rzeczy innych, no, chodzi o to, żeby każdy umiał coś zrobić. Mhm. Tak, zgadza się. I tu ja tak przy okazji powiem, wiesz, te niesforne dwulatki, nie, jest taki okres. To jest tak naprawdę okres, kiedy dziecko, bo dziecko jest bardziej pod jednym rodzicem zawsze. Na Mhm. początku jest pod matką, wiadomo, urodził się, potrzebuje tego dbania, tej opieki, tego ciepła matczynego i pokarmu. I w wieku około 2 lat dziecko jest na tyle sprawne, że chce poznawać świat zewnętrzny, a od uczenia tego jest ojciec. I ta Mhm. niesforność dwulatków polega na tym, że one wołają: pokaż mi świat. Moje dziecko tego okresu nie przechodziło, bo jak chciało coś rozwalać, to żeśmy rozwalali razem i żeśmy się tak bawili. Także to było zupełnie inaczej. Myśmy właśnie brali siekierę, brali młotki, brali różne rzeczy, Tak, rzucali w coś, szli gdzieś, gdzie można porzucać kamieniami tak. i różnego rodzaju rzeczy porobić, a przy okazji wdrażali blok techniczny też, bo żeśmy rozmawiali o cyfrach, o matematyce, o fizyce. Wiadomo, u takiego dziecka to podstawa. Zobacz, leci na dół, nie? I kamyk spada. Zobacz, leci do góry, a jak dasz więcej siły i wyprostujesz rękę, to leci jeszcze wyżej. I on nie wiedział, że to jest fizyka, ale te O to zależności już właśnie się chodzi. pojawiały. Posłuchaj, no właśnie kilka dni temu miałem takie korepetycje dla córki mojej znajomej i tam chodziło Mhm, o siłę ciężkości i tak dalej. Opowiadamy o niejakim facecie, taki gdzieś tam się Anglik jakiś urodził w rodzinie lordów. Newton, Isaac Newton, głupie nazwisko, głupie imię. Ale on jako chyba jedyny zauważył, jak leżał w swoim sadzie, spadło mu jabłko na łeb Etynę i ten głupiec zaczął się zastanawiać, dlaczego to jabłko mu spadło. Miał się nad czym zastanawiać. no, przecież Oczywiście, jak zawsze zwykle spada, jestem nie? prześmiewcą. W ten sposób odkrył siłę ciążenia, tak? 3 zasady dynamiki Newtona chociażby. Tak. Jakby zasada akcji i reakcji, czyli jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie i tak dalej. Mhm, Ale no właśnie posłuchaj, bo zacząłeś mówić o fizyce, a ja uczyłem fizyki, to dla mnie był okropny przedmiot, bo ja fizyki nie umiałem, nie lubiłem, w ogólniaku nie umiałem po prostu, no ale trzeba było się trochę nauczyć, żeby przynajmniej zdać egzamin na Politechnikę. No i później po wielu latach, jak uczyłem najpierw w szkole rolniczej, to po 8 chyba latach musiałem się przenieść do innej miejscowości. Zakochałem się w tym zawodzie nauczycielskim. Nie wyobrażałem sobie, że mogę w czym innym pracować. W szkołach średnich żadnego etatu nie było wolnego. No, skierowali mnie do szkoły podstawowej. Okazało się, że dyrektor był fizykiem. Powiedział, że będę fizykiem, absolutnie mam prowadzić kółko fizyczne, prowadzić olimpijczyków, a ja zielonego pojęcia o tej fizie wrednej.
i musiałem się nauczyć fizyki i nauczyć się uczyć tego przedmiotu. Wielu uczniów Tak. później mówiło, fizyka jest łatwa. To jest na tej zasadzie. No ale ja byłem taki dość specyficzny tutaj, żeby wykorzystać czas, to powiem wam o jednej rzeczy. Fakt, jak to się mówi, autentyczny, naukowo potwierdzony, to się wiąże chyba z drugim naszym wywiadem, gdzie mówiłeś o kotwicach, o zakotwiczeniu, czy to był trzeci A to chyba. trzeci Muzyka i o takie inne hipnozie. historie, ale ja mówiłem tam o dezodorancie typu tabak i tak dalej, jakie to są kotwice. Mhm. I wyobraź sobie, że miałem taką uczennicę, która jak opuściła szkołę podstawową po 8 klasie, już miała później dziecko, z daleka jak zobaczyła mnie, pamiętam, w parku, to miała takiego banana na twarzy. A teraz dlaczego? Bo ona była w szkole, w klasie wyrównawczej, no i przez kilka miesięcy nie chodziła, wychowawca chodził za mną, mówi, Janusz, weź ją puść. Ja mówię, nie puszczę. No weź ją puść, przecież ona tutaj, ładna, wysoka dziewczyna, blondyneczka, nie puszczę. Najwyżej ja wyznaczę materiał, jakieś proste zadania, proste pytania. Dam kilku lepszych uczniów, bo w klasie wyrównawczej zawsze kilku się też wyróżniało. Oni jej pomogą. Jak to mi zaliczy, nie ma sprawy. Musi być deal przy całej klasie, absolutnie. No nie mogłem za free puścić. No więc Emilka przyszła. Boże, jak dobrze, że ona była w spodniach. Ja wcześniej nie wiedziałem, że ona będzie w spodniach. Wylosowała kartkę, 3 pytania, między nimi, dobra, jedno pytanie już jest, drugie pytanie jest, już mogę jej postawić dopuszczający. Trzecie pytanie, świetnie zrobiła, to był taki, wiecie, rysunek, grafika, jak powstaje obraz w zwierciadle kulistym wklęsłym. Świetnie to zrobiła, myśli, jestem cały happy, postawi jej 3, nie ma sprawy, bo jak te 3 umiała, to znaczy, że resztę też opanowała solidnie. No i skończyło się na tym, że mówię, dobra Emilka, a jaki obraz powstał? No powiększony, powiększony. Rzeczywisty czy pozorny? Rzeczywisty. Dobrze. I jaki jeszcze? I tu się Emilka zacięła i nie wiedziała. Ja usiłuję jej podpowiedzieć. Klasa, wiecie, chodzą jak na sprężynach. Ja mówię, będę skórę darł, będę pieprzem i solą sypał, jak mi ktoś po prostu buzię otworzy. Jak mam podpowiedź, to tylko ja. Nic się nie udawało, ona zacięcia takie dostała. Więc ja mówię, dobra Milka, okej, w porządku. Ja miałem takie szalone pomysły. Najpierw, znaczy przychodził pomysł, idea, ja to robiłem, dopiero później zastanawiałem się. I mówię, wyprostuj się. Ona była mego wzrostu. 1,78 m, wysoka blondyneczka. Wyprostuj się, wyprostowała się, usztywnij ciało. I ja ją tak wziąłem za nogawki od dołu, za 2 nogi i za górę i ją przekształciłem w drugą stronę. Włosy jej się rozsypały na podłodze, blond, i od tego dołu krzyczy, odwrócony! Postawiłem ją z powrotem. Najpierw i tak, zaraz, co ja zrobiłem? Patrzę na klasę, a klasa najpierw cisza, tak patrzą, patrzą, później buzie im się wykrzywiają w jakimś dziwnym grymasie, a później chwytają się za brzuchy i po prostu jest bezgłośny śmiech, a ta Emilka tak się zsunęła do podłogi i się skuliła ze śmiechu i przez kilkanaście minut myśmy się wszyscy nie mogli uspokoić. Ale wracam O. do tego spotkania gdzieś tam w parku po iluś tam jakimś tam czasie. Kiedyś idzie już z wózeczkiem, dziecko prowadzi i z daleka, dzień dobry panie dyrektorze, i taki banan. Skojarzenie było, tak? Przeżyta Aha. emocja przy okazji. Ja zresztą starałem się tak lekcje prowadzić, żeby każda lekcja fizyki to była taka drama, coś tam się dzieje. I wtedy, kiedy jest emocja, to jest ogólna zasada nauczania. Nie dzisiaj proszę otworzyć podręczniki i nauczyć się na izuść po rosyjsku, czyli na pamięć. Czy rozumiesz, czy nie rozumiesz? Ja nie znosiłem czegoś takiego jak nauka na pamięć. Wiersza można się na pamięć nauczyć, ale trzeba też Mhm. rozumieć coś w tym wierszu. Zabraniałem na przykład uczenia się wzorów na pamięć z fizyki, bo co z tego, jak ty nie rozumiesz? Ja bazowałem na czym innym. Michał, pewnie się też ze mną zgodzisz, bo ty tutaj jesteś fachowcem, bo ty jesteś po studiach pedagogicznych. Żeby skutecznie się czegoś nauczyć, musi być przeżycie emocjonalne, w dodatku Uczymy się pozytywne. wszystkimi zmysłami. Słucham? Uczymy się wszystkimi zmysłami. O, uczymy się wszystkimi zmysłami, tak jest. Mhm. I te bloki to właśnie ułatwiają wszystko. Także
tutaj nie wiem, do tego technicznego dodać coś? Bo tu w zasadzie już podałeś przykład, ja tam jeszcze mam właśnie konstrukcję, działanie maszyn, chemię, Ojej, bajka. informatykę To i zobacz, to jest technikę w cały czas praktyce. mechanika, czyli elementy fizyki, Mhm, dlaczego tak to działa, jakie prawa rządzą i można w prosty sposób wytłumaczyć różne rzeczy, tak jak jest mhm, biologia, chemia na przykład, tak? I jednocześnie żywienie człowieka. tak, A no więc to takie bloki można słuchaj byłoby następnego w takim pokonstruować, a razie. jednocześnie wpleść tutaj na przykład pomoc, znaczy przedmiot dotyczący ratownictwa jednocześnie. Mhm. Można naprawdę piękne rzeczy robić. No to ja w bloku życie człowieka mam właśnie anatomię, O, życie fizjologię, człowieka na przykład. biochemię, Tak, tak, biomechanikę z biofizyką, tak, dietetykę i suplementację, tak, zdrowie i tak. choroba, uczucia i emocje i procesy myślowe. Niesamowite. To masz To autorski jest blok program. życie człowieka, które ja przerabiam z dzieckiem normalnie, na różnych poziomach oczywiście, to teraz nie chodzi o szczegóły, bo każdy program taki przy edukacji domowej rodzic sobie może dostosować indywidualnie. I słuchaj bo jest blok społeczny, coś bardzo ważne. Pamiętasz, ja mówiłem o potrzebach ludzkich i Mhm, też życie w grupie społecznej, tak. ta jedność ze społeczeństwem jest dla nas ważna. Ja I ma ja być tutaj jeden, mam, ma być singlem, ja mam być jednostką indywidualną, ale żyjącą w grupie. tak, czuć tą jedność i miłość grupy, a jednocześnie być indywidualną jednostką. Mhm. I w ramach tego bloku społecznego w związku z tym ja tam dałem psychologię, komunikację międzyludzką, socjologię, kulturoznawstwo i sztukę, O, religioznawstwo, nie indoktrynację religijną, którą my mamy w szkołach, tylko tak, ogólnie religioznawstwo, tak, tak. politykę i ustroje polityczne, bo to też jest istotny element społeczeństwa, prawo i przepisy, nie po to, żeby je wszystkie znać, ale żeby je umieć zinterpretować, Tak, analizę logiczną i wyciąganie wniosków, czyli te logiczne myślenie, którego nam tak brakuje we współczesnym społeczeństwie, i etykę ogólnie. To dałem jako całość w bloku społecznym, żeby dziecko poznawało te zagadnienia. Powiedz oczywiste. mi, czy coś z tego jest w szkole? Posłuchaj, ja kończyłem swoją, że tak powiem, karierę w 2005 roku. Do 96 roku byłem dyrektorem. Usiłowałem w tamtym czasie coś robić w tym zakresie. To były trudne czasy, rzecz jasna, i pod względem Mhm, finansowym dla szkół i tak dalej, ale starałem się jakby przybliżać te tematy wspólne, jakieś wspólne działania były i tak dalej, ale dzisiaj, nawet do dzisiaj tego nie ma. Po prostu są oddzielne jakby przedmioty, nie łączy się tego. mhm. Czyli fizyka to jest fizyka, ale do czego ta fizyka? Z czym to jest związane? Chemia to chemia, ale chemia to jest też żywienie. Ja właśnie Ale mówiłem o tych korepetycjach, ja mówię, dobrze, popatrz, jest energia, możesz wykonać pracę, tak? Na czym polega praca? Mówiliśmy o tym. No na przykład tak, jest przedmiot, podnosisz w górę, tak? Wykonujesz pracę czy nie? No tak, ale dzięki tej wykonanej pracy ten przedmiot wiszący na przykład nad stołem, czym dysponuje? Może spaść i zrobić kuku, rozwalić na przykład blat? No może. Ale dlaczego? Dzięki czemu? Aha, bo ma energię, ale ta energia jest wykorzystywana w tej chwili? No nie. Czyli ona to jest energia bez ruchu, energia potencjalna, potencjał. To ciało dysponuje pewnym potencjałem energetycznym, tak? Dopiero kiedy spadnie, to jakiś jest tam po prostu skutek, efekt, jak zwał, tak zwał. dokładnie. Mówię, jeździć samochodem? No statą jeżdżę. Dobrze, a jak działa samochód? No, dogadujemy się, że tam trzeba wlać benzynę. A co w tej jest benzynie? Czym jest ta benzyna? Przecież tam jest zmagazynowana energia. Zgadza się? Pytanie, jaka energia? Moment, bo tutaj coś tu się pokazuje, komunikat Tak, tak. już i tak dalej, więc jest zmagazynowana energia chemiczna. Jeżeli my spalamy, to wytwarzają się gazy, gazy poruszają tłokiem, ruch posuwisto-zwrotny, ale wał korbowy zamienia na ruch obrotowy poprzez skrzynię przekładniową, czyli skrzynię biegów, sprzęgło, napęd przenosi się na koła i jedziemy. O, i takie pokazanie, co z czego wynika. Chcesz wykonać pracę, a dasz radę? A jak będziesz bardzo głodna, tydzień nie będziesz jadła, dasz radę podnieść się z łóżka? Będzie problem, Mhm. tak?
Dlaczego? Bo nie masz energii. A skąd tą energię bierzesz? No z jedzenia, a generalnie spożywienia, bo jedzenie nie jest to same po prostu spożywienie, wielokrotnie o tym mówię. A więc dlaczego ja tak szeroko o tym mówię? Dlatego, że faktycznie to, co stworzyłeś i to, co inni również stwarzają, takie bloki, taką inną edukację, to się ma jedno z drugim zazębiać. W życiu nie ma oddzielnie fizyki, chemii, matematyki, polskiego, tylko Nie idę ma. do sklepu na przykład, rozmawiam po polsku. Jeżeli ekspedientka mówi po polsku, to się dogadamy, ale Tak. jeżeli jest to z innego kraju, jeszcze nie nauczę się polskiego, już mamy problem. Dobra, ale załóżmy, że to odbywa się po polsku, ale ja biorę towary, ona mi zliczy, mówi, proszę pani, ale to jest za dużo, gdzieś pani błąd popełniła. A tak, dlaczego? Bo też umiem liczyć, a więc matematyka, tak? Niosę Mhm. ciężki koszyk i mówię, dobra, wezmę go inaczej, to będzie mi lżej. Kłania się mechanika z fizyką. Dokładnie. I zobaczcie, że my sobie z tego sprawy nie zdajemy. To jest nasze życie. A życie nie dzieli się na szufladeczki. Mamy jedną wielką Absolutnie nie. szufladę, w której jest wszystko. Jak w kobiecej torebce. Nie wiem, Mizonim wolę nie ze mnie teraz zaglądać. wyszedł. No, dobra. Oddaję Michałowi głos, bo tu daje się niepotrzebne dysputy. 7 Słuchaj, minut. to ja mam jeszcze dwa bloki tutaj. Mam blok ekonomiczny. Żyjąc w Rewelacja. czasach, gdzie ludzie nie wiedzą, że płacą podatki i jak dużo ich płacą, to uważam jest bardzo ważny element. I tu mam takie rzeczy jak ogólne zasady ekonomii, waluty, kryptowaluty, akcje, surowce, czyli wszystko to, czym handlujemy, zarządzanie kapitałem. I kredyty. Weź sobie kredyt, Tak, weź sobie tak. pożyczkę. I trzeba policzyć, ile się rzeczywiście spłaci. Także to wchodzi w część właśnie zarządzania kapitałem. Mhm. Ogólna znajomość gospodarki, czyli mechanizmy jej działania, trochę historii rozwoju, żeby wiedzieć, co się powtarza, w jaki sposób. Innowacje w rozwoju i gospodarce, dlatego że to jest też bardzo ważny element. Teraz no, dużym rozpędem wchodzi sztuczna inteligencja i ona O, też wprowadza wiele innowacji, które mają wpływ niesamowity na gospodarkę. Sama przedsiębiorczość, czyli branie przed siebie tego wyzwania, którym jest podniesienie swojego finansowego statusu, standardu życia w jakiś sposób. mhm, Marketing, żeby odpowiednio się pokazać, mhm. sprzedać, żeby poznać różnicę pomiędzy ceną a wartością. No i budowanie niezależności finansowej, czyli to, co między innymi właśnie na konferencjach O czym też my jest mówimy, tak, wykładane. że jest możliwość zbudowania niezależności finansowej, żeby w Tak, końcu mieć pieniądze nie tylko z etatu, co miesiąc nam przyniosą tyle, że jest nam za mało, ale dodatkowo zarabiać, praktycznie jakby nie zarabiając, jakby nie pracując, robiąc to, co nam sprawia wręcz przyjemność i pomagając dokładnie. ludziom. No i słuchaj, mój ulubiony, bo to z racji profesji blog rozwojowy. I tutaj takie rzeczy, których też nie ma raczej w szkołach, czyli życie i miejsce w rodzinie, czego często dzieci nie rozumieją, swojej własnej pozycji w rodzinie i w domu. Tak, tak. Rozumienie własnych potrzeb, to o tym, o czym też mówiłem w jednym ze spotkań naszych, czyli o tych potrzebach ludzkich, Tak. tylko tutaj to jest o wiele bardziej rozbudowane, to jest rozszerzone i to jest omawiane w praktyce wtedy, kiedy jest sytuacja, gdzie dziecko się buntuje i ja pomagam mu zrozumieć, jakie potrzeby on chce zrealizować w danym momencie. Relacje koleżeńskie i przyjaźń, żeby umieć te relacje w odpowiedni sposób rozpoznać, a nie dać się po prostu gdzieś tam w jakiś sposób wykorzystywać, Tak, sztucznie zaspokajając pewne swoje potrzeby, które się ma. tak. Miłość i budowanie związków. O, Słuchaj, właśnie chciałem o w tym tym mówić, o świecie relacje te płci filmy na przykład, wszystkie, nie? chłopak, dziewczyna i tak dalej. Mhm. Ale ta idea cała związku, jaka jest nam pokazywana bardzo często, jest niepełna, tak powiem. Są pokazywane poszczególne fragmenty i się na nich skupiamy, a zapominamy, że to jest długotrwały proces. Ja wiem, że można być, o fajnie, super. Powiedziałbym, że kobiety sobie pooglądają komedie romantyczne, ale to jest mój ulubiony gatunek filmowy akurat. W każdym razie
to nie jest tylko ten romans i ten związek się zaczyna, on później musi trwać. Mhm. I on jest w rodzinie i takie rzeczy jak, no można się pokłócić przy dziecku, ale godzimy się też przy dziecku, Tak, żeby one widziało, że jest rozwiązanie, czyli miłość i budowanie związków jest też elementem tego bloku rozwojowego. Planowanie strategiczne celów życia, czyli gdzie chcę iść, co chcę osiągnąć, w jaki sposób. Realizacja i ewaluacja tych planów jest tutaj w tym bloku. Życie w różnych warunkach społeczno-gospodarczych. Ja akurat mieszkałem i to dość długo w 2 krajach tylko, ale już widzę różnice. Niewykluczone, że pojedziemy gdzieś indziej i pewne rzeczy nam będzie łatwiej zrozumieć, zobaczyć i wdrożyć. Krytyczne myślenie, które jest bardzo potrzebne w rozwoju osobistym, żeby krytycznie podejść do pewnych działań, rzeczy na podstawie wniosków. I kolejną częścią właśnie jest wyciąganie wniosków i logika tutaj. No i mój finalny taki nie mogłem nie wprowadzić, czyli integracja tych 4 wymiarów życia, czyli fizyczny, emocjonalny, umysłowy i duchowy. To też tam mam. I tak wygląda mój program edukacyjny. Co myślisz? Załóżmy, że rodzi ci się dziecko. ja tak Wprowadziłbyś? prawdę mówiąc, Michał, mało powiedzieć pod wrażeniem, bo to byłoby spłycenie. Ja po prostu zastanawiam się, jak wy to robicie, bo oczywiście nie tylko ty, ale razem z Moniką i z Adamem, który nie jest tylko przedmiotem, ale jest podmiotem tego całego procesu. Jak wy to robicie? Ale ja myślę, że to nie jest tak, że Adasiu, a teraz uczymy się, będzie blok taki i taki. To Nie, ja myślę, że to absolutnie. odbywa się bardziej spontanicznie, bo wszelkie okazje, różne spotkania życiowe, różne wydarzenia życiowe generują Tak, lekcje, gdzie tak. można pewne rzeczy wytłumaczyć w bardzo prosty sposób, nie kłaść to łopatko do głowy w szkole, tablica, kreda i te inne takie sztuczne, takie gadanie, tylko zobacz, kurczę, zobacz jak to fajnie zadziałało. No wiesz, jak fajnie fizyki się uczy na rowerze z przerzutkami? O, o, na No, przykład. Przekładnie, oczywiście. otóż to. A ja wiesz co, Ile tu jak to zębów, ile robimy? tu zębów. Zobacz. I dlaczego? Y, Co się tu dzieje? Ja ci powiem tak, bo jak tutaj sam ustalałem wszystko i czasami pomagam rodzicom, którzy też chcą coś robić więcej i właśnie stworzyć jakiś plan i w ramach tego ich tutaj wspieram, to Stephen Covey, 7 nawyków skutecznego działania. Jeden z nawyków jest zaczynaj z wizją końca. My tworzymy wizję końca Mhm. i Efektu. tworzymy kroki do jej osiągnięcia. W ten Jasne. sposób działamy. Niesamowite. Tak pod kątem umysłowym, pod kątem emocjonalnym, z satysfakcją przede wszystkim. Mieć Satysfakcja zadowolenie z z tego, co się realizacji robi, z swoich potrzeb. efektów. Tak. Dobra, Michałek, posłuchaj, bo już będziemy kończyć, mamy mniej niż minutę. I myślę, że ta audycja to jest taka, służy, ja to nazywam procesem zapładniania mózgu. Słuchajcie, wszystko jest możliwe, więc nawet możliwe jest to, o czym mówił Michał, w wielu waszych rodzinach, kochani. Możecie to wdrożyć. Michał, bardzo ci dziękuję za kolejną lekcję życia, bo to jest lekcja życia. Wspólnie ją przerabiamy i dziękuję wam za, kochani, za uczestnictwo, za poznawanie. Proszę o suby, proszę o lajki, ale proszę również o komentarze w stosunku do Michała, do tego wszystkiego, czego mogliśmy się od niego po prostu nauczyć. A ja zapraszam do zadawania pytań. No, trzymajcie się, wszystkiego najlepszego, popadki. Dziękuję, do zobaczenia. Dobra.